잔잔하기만 하던 온 나의 마음에 Aiko z Juliet idą pływać. Odprowadzę je do wody, ja nie idę pływać w związku z moimi oczami. Obawiam się o to, że mogłoby się to źle skończyć dla moich oczu. No, zobaczcie, piękna pogoda, choć niebo jest zachmurzone. 병에라도 걸렸나봐 아야 아파 아른아른거려 잠이 오질 않아 연락도 없는 밤 Dzisiaj jest pierwszy dzień, jak jestem w stanie wyjść z domu. Zepsuło mi się kolano w sobotę tydzień temu. No i dzisiaj pierwszy dzień, jedziemy na urodziny koleżanki. What's the name of the girl who is birthday? Celia? Celia. Okej. Jedziemy na urodziny Celi. Aiko jest z siostrą tutaj w szkole, bo jej siostra kończy graduation day. Niedługo będzie, nie wiem jak to po polsku, sorry, zapominam polskiego. A ja się dzisiaj nauczyłem kolejnego zwrotu w języku badział i zobaczmy jak zareagują z tyłu. Ma'aikai? It's correct? Ma'aikai? Okej, czyli dobrze powiedziałem. Ma'aikai to znaczy jak się masz. No dobra, jedziemy na plażę, na urodziny. W końcu wyszedłem z domu po tygodniu, super. A, moje oczy cały czas. Zobaczcie, już jest dużo lepiej, ale cały czas wyglądam jakbym był nałogowym jaraczem zioła. Niestety bardzo wiele osób na Filipinach jeszcze chodzi w maskach, pomimo tego, że już nie trzeba. A tutaj mamy dziewczyny z parasolem chroniącym od słońca. Powiem wam, że kiedyś się z tego śmiałem, a teraz sam uważam, że to jest dobry pomysł, bo naprawdę jest tak gorąco czasami, że warto jest mieć parasol. Przyjechaliśmy autem praktycznie pod samą plażę. Tutaj nie wiadomo jak będzie z parkingiem. No ale szukamy tego miejsca. Tak to jest tutaj, że czasami nie jest łatwo znaleźć miejscówkę. Oni jeszcze nie potrafią się komunikować między sobą dobrze i sobie dokładnie wytłumaczyć gdzie, co i jak. Cały czas szukamy plaży. To znaczy plażę znaleźliśmy, tylko miejsca, gdzie są urodziny. Ja właśnie stamtąd wycofywałem, myślałem, że oni skuterem przejadą, ale widzę, że też wycofują. Dojechaliśmy w miejsce, w którym najprawdopodobniej oni są, tylko dziewczyna poszła zobaczyć, czy faktycznie, ale widzieliśmy tutaj jakichś ludzi. Okazuje się, że jest to w resorcie, gdzie mogli naprawdę łatwo powiedzieć, jak to miejsce znaleźć i gdzie jechać. Ate, no, kami tulungan, sige kami tutulungan. May makala ko na yun. Araw, pe, nakita, way, mahipita ka, kuy. Iyok ko ba na kami anuan? Pila ka, ambera muli. Naman. Napin. Na JP, anuan no? Na pila ba di JP? Ma-parking sila diri. Wala, no? Bayad na parking o sis. Pila ba parking? Na, rahatos ka na parking. 100 parking. Parking. I'll give you money. Bay ka maning nga daw, iyok ko dumaluan na po. Bay kami minera kapiing asaag. Yosok ka. Okej, znaleźliśmy. Trzeba zapłacić i możemy wchodzić. Po lekkich problemach znaleźliśmy. Oni są naprawdę nieźli. Zamiast powiedzieć, że jest to w resorcie, bo to jest resort, który się nazywa Dumaluan Beach Resort, no to powiedzieli, że to jest na plaży Dumaluan. Ta plaża Dumaluan ciągnie się przez kilka kilometrów. No i pytamy się o miejsce, gdzie można zaparkować auto. No na plaży. No ale gdzie wy jesteście? Gdzie ta plaża? Jak to się nazywa? No plaża Dumaluan. A jesteśmy w Dumaluan Beach Resort. Jakbym wklepał to w mapę, to by nas tutaj przywiozło i nie musielibyśmy szukać tego miejsca przez 20 minut. Urodziny. Na nas czekali.
Teraz się modlą. Tatay, anak ka, anak. Teraz najważniejsza część programu, czyli jedzenie. Rozdawanie talerzy. Coś, na co wszyscy czekają najbardziej. Szczerze mówiąc, to włącznie ze mną też czekam najbardziej, bo jestem głodny, nic nie jedliśmy jeszcze, więc zaraz będzie szamka. A więc z jedzeniem wygląda to tak, że stoi się w kolejce, no i się czeka na swoją kolej i nakładają na talerz i każdy dostaje talerz i się je. Tak to wygląda. Trochę taki szwedzki stół. 사랑 그 반대말이 뭔지 아나요? 그건 무관심 어설프긴 W 해 tle widać Pamilakan Island, a za nią Kamigin. Wyspa, na której jest 7 wulkanów. O, to. Takie miejsca jak to są bardzo popularne wśród lokalnej ludności, dlatego że nie trzeba dużych nakładów finansowych, żeby sobie tutaj zorganizować właśnie jakąś celebrację. No i taki domek tutaj podejrzewam, że kosztuje kilkaset peso, czyli powiedzmy, zaokrąglimy, może jakieś 50 zł. A tutaj panopek idzie na ryby, widzicie? Ma kuszę. Przyżegnam się. Jest to poniekąd niebezpieczna praca. Były przypadki na wiosce Badział właśnie, że nurkowie popłynęli właśnie z tą kuszą pod wodą za jakąś rybą, źle obliczyli jakby odległość czy głębokość, w jaką się zanurzyli, no i się już nie wynurzyli, po prostu zabrakło powietrza. Ostatni taki przypadek był rok temu i właśnie dwie dosyć młode, 20 powiedzmy 7-8 lat, dwóch młodych chłopaków zginęło pod wodą, bo oni pływają bez żadnych sprzętów, w sensie takim, że mają płetwy i powiedzmy te spirgany, ale nie mają butli, a zanurzają się głęboko i co ciekawe, to plemię jest znane na całym świecie, że ludzie z niego potrafią wytrzymać pod wodą bardzo długo, nawet do kilku, może i więcej minut. Musiałbym to zgooglować, jaki jest rekord wśród tego plemienia. Bo właśnie z tego są znani. Oni w ogóle ponoć mają już, w związku z tym, że od ponad 1000 lat zajmują się rybołówstwem i nurkowaniem i właśnie przebywaniem, wielogodzinnym przebywaniem w wodzie, to zmieniły im się trochę płuca i mogą być pod wodą dłużej wstrzymać powietrze. Taka ciekawostka. Tych ciekawostek na temat tego plemienia będzie zapewne więcej, w związku z tym, że mieszkam w tym plemieniu. No i spędzam z nimi bardzo dużo czasu, więc uczę się dużo na temat tego plemienia. Jakie to jest wielkie w sumie z punktu widzenia biznesowego, to nie jest taki głupi pomysł, bo tutaj tych cottage'ów jest dosyć sporo, no podejrzewam, że z 40. Każdy po kilkaset peso. Dzisiaj sobota, to nie jest najbardziej popularny dzień na takie przebywanie na plaży, ale w niedzielę podejrzewam, że większość jest wynajętych. Okay. Hello. From Poland with love. From Poland. Poland. From Poland, yes. From Poland. Welcome to Bohol. All family. Malawan Beach. Thank you, thank you. Nice to meet you, sir. Thank you so much. I'm living here actually 3 years already. Yeah. He's a blogger. Yeah. He's living in Dawis. That side. There's so many more. But you are guys all from Mindanao? Yes, from Davao City. Okay, so all of you is from Davao This City? one is from Okay. Bohol. We have relatives here. Yeah.
From Loan. Okay, Lon. I know. Other side. Loan, Other side. Yeah, I know. It's close to Lobok River, yeah? Yeah. friend. Okay. Pod przedostatnim filmem było dużo komentarzy, że powinienem gdzieś wyjechać z tego kraju i zacząć podróżować. Ja chciałbym wytłumaczyć po raz kolejny osobom, które może nie mają świadomości tego, że to nie jest kanał podróżniczy. Nigdy nie był i najprawdopodobniej nigdy nie będzie. Jest to bardziej kanał lifestyle'owy, a jakbym miał go jeszcze bardziej, lepiej, dobrze spróbować opisać swoimi słowami, to jest to kanał po prostu, który pokazuje mniej więcej to, co się dzieje w moim życiu i naokoło mnie, plus no wszystko to, co związane z Azją, głównie z Filipinami. Ale ja nigdy nie starałem się i nie chciałem pokazywać za bardzo miejsc. Oczywiście pokazuję te miejsca też różne, ciekawe, które mi się wydają fajne. Tylko ja po prostu, ja nie jestem podróżnikiem i wy często mnie mylicie z podróżnikiem, z kimś, kto podróżuje, mój kanał z kanałem podróżniczym. Przepraszam, jeżeli to jest dla was rozczarowaniem, ja nie jestem podróżnikiem i to nie jest kanał podróżniczy, to jest bardziej kanał lifestyle'owy. Po prostu to, co się dzieje wokół mojego komina, w moim życiu, ja pokazuję. To jest taki trochę mój dziennik, trochę sposób na życie. No i tyle, no. Jeśli chodzi o podróżowanie, to plan jest taki, żeby polecieć do Wietnamu w najbliższym czasie. Dlaczego nie wylatuję jeszcze teraz? Bo nie mam paszportu, bo mój paszport jest w Immigration Office i jest procesowana wiza. Nie przedłużałem wizy przez dosyć długi czas i teraz to zajmuje trochę dłużej. Poza tym zmieniłem paszport i ostatnia wiza była w poprzednim paszporcie, teraz pieczątki wszystkie, teraz trzeba to przenieść do nowego paszportu, bo nowy paszport wyrobiłem sobie w Manili. Całe szczęście dało się zrobić to w Manili, nie trzeba było lecieć do Polski ani do żadnego innego kraju. Mógłbym to zrobić w Indonezji i Malezji w sumie. No, puenta taka, że jak dostanę paszport z powrotem, to lecę na Filipiny, Boże, do Wietnamu, no i z powrotem na Filipiny, no. Ja nie wiem, co będzie, słuchajcie, moje życie jest nieprzewidywalne, wiele razy o tym mówiłem. Wszyscy ci, którzy oczekują nie wiadomo jakich podróży, ja nie jestem podróżnikiem. Nie. Idźcie na inne kanały. Jest ich wiele, wiecie dobrze. To nie jest ten kanał. Jeżeli oczekujecie podróży, to nie tutaj. 내가 그대라면 날 선택할 텐데 눈 감아도 그대만 보여요 터질 것 같은 이 맘 순간의 호기심은 아니에요 그대 아니면 난 안 돼요 Co ciekawe, teraz jest wypakowywanie prezentów i pokazywanie wszystkich prezentów. To jest nagrywanie. Tutaj. Dziewczyna nagrywa też. May jambi. I mówi się, od kogo jest prezent, się pokazuje. Ciekawe, co? Sana. Zapomniałem się pożegnać, będąc na plaży.
No i teraz to zrobię. Jest 3 dni później. Chyba, tak mi się wydaje. Nie kojarzę dokładnie. Tutaj czas w ogóle inaczej leci w tym miejscu. Jest środa, to wiem na pewno. No i ja 3. dzień mam gorączkę. Aiko też ma gorączkę. Dzisiaj 1. dzień. Więc jesteśmy mega przymuleni. I tutaj powiem wam, że gorączkę ciężko się przechodzi, szczególnie wczoraj. Wczoraj się czułem trochę lepiej z rana. Pojechaliśmy na zakończenie roku szkolnego Sherminy, czyli siostry Aiko. 12-letniej kończyła podstawówkę. Będzie z tego relacja. I późniejsze imprezy. Zobaczycie, jak tutaj się w ogóle obchodzi zakończenie roku szkolnego. To jest po prostu przegięcie. Ja musiałem wyjść, bo właśnie wróciła mi gorączka wczoraj i koło godziny 15 poszedłem z tego domu do innego domu, bo tutaj było tak głośno, przynieśli duże 4 głośniki, wzmacniacz wielki, po prostu można by było na tym dyskotekę rozkręcić. No i na maksa tak dawali, że głośniki już pierdziały. To często zauważyłem też na Filipinach, że właśnie oni nie zwracają uwagi na jakość dźwięku, tylko po prostu musi być jak najgłośniej. Nawet już pierdzi, nieważne, ma być głośno. Może pierdzieć, to im nie przeszkadza. To jest właśnie bardzo ciekawe, ja tego nie rozumiem. Teraz tak, no i tak, poszedłem tam o 15 i tam się okazało, że też jest impreza zakończeniowa, tylko nie w tym domu, ale ze 3 domy obok, ale były jeszcze większe głośniki. Nie w domu, tylko 3 domy obok, no i też było głośno. No wytrzymałem godzinę i po godzinie stwierdziłem, że nie dam rady, bo mi łeb już pękał. Więc stwierdziłem, że pojadę do kafejki internetowej i zedytuję ten film. W sumie ten, który widzieliście, właśnie teraz jest jego zakończenie. Pojechałem do jednej kafejki, wszedłem na 5 sekund i wyszedłem od razu, bo klimatyzacja była tak rozkręcona, z gorączką nie jest dobrze siedzieć w klimatyzacji. Na maksa była rozkręcona. Pojechałem do drugiej swojej ulubionej kafejki. Tam nie była tak mocno klimatyzacja rozkręcona, była w miarę spoko. Nie czułem dużej różnicy temperatur pomiędzy na zewnątrz a wewnątrz, delikatną. Więc tam siedziałem i edytowałem, ale po 2 godzinach już zrobiło się zimniej. Zacząłem się czuć gorzej, wyszedłem na zewnątrz i tam siedziałem, praktycznie siedziałem do godziny 20. Później w aucie jeszcze siedziałem przez godzinę, bo pytałem się, czy już jest ciszej. Ona mówi, że jeszcze nie, że jeszcze właśnie sąsiedzi mocno nawalają muzą. Więc około 20 wróciłem do domu, no i wziąłem jakieś tam leki. No i dzisiaj też rano się obudziłem, czułem się dobrze, ale tak po kilku godzinach coraz gorzej, jajko też właśnie złapało. Teraz wysłaliśmy Sherminę po sok z kokosa, w sumie 2, żeby przyniosła, to pomoże na przykład trochę się dowodnić. Co miałem mówić? Do brzegu, Damianku. Nie pamiętam, co miałem mówić. Na pewno chciałem powiedzieć peace and love, ale to jeszcze nie teraz, na koniec. Chyba że faktycznie już nie przypomnę sobie tego, co miałem powiedzieć. Aha, miałem powiedzieć to, że w sumie od kiedy tutaj się wprowadziłem, to już 10 dni. Słuchajcie, powiem wam to, bo w sumie chcę być z wami szczery i to też mnie interesuje wasze zdanie. Taka ciekawostka, tak? Od kiedy się tu wprowadziłem, to prawie non-stop mam rozwolnienie. Zastanawiam się, czy to jest od wody tej, bo oni piją wodę tutaj ze szlaufa taką nalewaną, czyli to jest ta woda taka miejska, która jest z kranu. Ja ją wcześniej piłem wiele razy, jak tutaj przychodziłem, nawet jak tutaj spałem kilka razy też, to nie było z tym problemu. Więc podejrzewaliśmy z Aiko, że to nie jest to, no ale to już jest dosyć dziwne, bo 10 dni około to trwa i tak jest czasami lepiej, czasami gorzej, ale cały czas mniej więcej, to jest na zasadzie takiej, że muszę wypić szklankę wody i lecę, ale dobra, może to nie jest temat w sumie na vloga. Nieważne, tak czy siak, już powiedziałem wystarczająco na ten temat, myślę. Później właśnie te oczy czerwone, no a później gorączka. Także w przeciągu 10 dni cały czas coś się dzieje, tak? Ja podejrzewam, że to nie jest związane z tym miejscem. Znaczy, wolę w to wierzyć, bo wszyscy teraz przechodzą. Znaczy tutaj właśnie to jest tak trochę w tym plemiennym życiu jest tak jak taka jedna wielka rodzina. Jak ktoś choruje w rodzinie, to często zaraża drugą osobę i wiele osób choruje, więc teraz w plemieniu dużo ludzi ma gorączkę i podejrzewam, że jakiś to jest grypowy wirus. No i też kiedy były czerwone oczy, to bardzo dużo ludzi miało czerwone oczy. Teraz to też jest. Ci, co nie mieli, to powiedzmy tydzień temu, to teraz mają. Podejrzewam, że rozwolnienia nie mają wszyscy, tylko ja, no ale nieważne. Dobra, taki raport trochę zdrowotny.
No ale tak czy siak chciałem się z wami pożegnać. Podziękować, że jesteście mimo wszystko. Mimo tego, że niektórzy... Dobra, nieważne, nie wdawajmy się w jakieś bzdety. Peace and love, trzymajcie się.